Sporo się dziś działo. Noc minęła w porządku. Padało całą noc, ale przeżyłam. Namiot zamógł, ale no nic się nie stało. Później byłam w Ishinomaki, 2 godziny ładowałam baterię w sklepie, bo był to fajny ten sklep, który ma gniazdka. Ojejku, pada, więc resztę historii opowiem wam w środku, bo tak, dziś będzie w środku. O, więc później szlak Michinoku Trail z Ishinomaki powędrował na prom na koniec takiego długiego półwyspu. No a ja nie chcę płynąć promem. Raz, że to jest strata czasu, pieniędzy i znowu coś dziwnego do zrobienia. Jeszcze ogarnąć to trzeba logistycznie. A druga rzecz jest taka, że jak się da iść pieszo bez promów, to ja chcę iść pieszo bez promów. Więc poszłam lądem przez Ishinomaki na ten półwysep mostem. Doszłam do takiego alternatywnego szlaku Michinoku Trail. Fajna taka droga z ładnymi widokami na morze, która się potem zamieniła w główną drogę, która nie była taka przyjemna, i myślałam, że zrobię taką małą pętelkę przez półwysep i dołączę do szlaku na szczycie niedalekiej góry, która jest 3 km stąd. No i co? I wybrałam szlak, który nie istnieje. To znaczy jest jakaś dróżka, która się rozwaliła i jest zamknięta, bo osuwisko. Doszłam tutaj o 18:30 i zobaczyłam ludzi, którzy tutaj coś robili na swojej działce. Miło wyglądali, zapytałam ich, czy szlak istnieje, poszli tam razem ze mną i powiedzieli mi, że właśnie nie istnieje. Leje. Ale najgorsze jest to, że ostrzegli mnie, że tu jest pełno pijawek i żebym tam nie szła i nie biwakowała, bo ten teren jest pełen saren i one przenoszą te pijawki, nic nie słyszycie na pewno. I zaprosili mnie do takiej jurty, do takiego wielościennego domku, który mają na działce, i tu będę spała na tarpie. W międzyczasie już jedna burza była, a teraz właśnie przyszły kolejny deszcz. Ale mam bezpieczne schronienie i ono ma trochę przeciekać, ale nie bardzo. Zamykamy. Mam nadzieję, że nie będzie pijanych. Nie wiem, ile usłyszeliście wczoraj przez tą ulewę, która się przetoczyła nad tą szopką w takim geometrycznym kształcie, ale jestem jeszcze nieprzytomna. 4:30, wstaję, obudziłam się niestety znowu o 4:00, bo jest jasno. Za późno poszłam spać, swędzą mnie kolana i wszystko, bo pogryzły mnie komary, bo wczoraj się wykąpałam. Ci mili Państwo, którzy mnie tu zaprosili, też powiedzieli, że mogę użyć wodę z baniaka i mogę ją zużyć całą. Nie zużyłam całej, tylko powiedzmy pół. I wreszcie się umyłam, ale było to przyjemne, po prostu bardzo przyjemne. No więc zszedł mi czas. Pijawek nie ma, nic tu nie wlazło, bo to jest jednak sucho, a one nie lubią suchego. Pewnie się czają wokół. No, ale to zła wiadomość z tymi pijawkami, że tu cała ta okolica jest obleziona nimi, bo i biwak do niczego, i wędrówka przez las odpada. Tak z 30 km na północ dopiero ma być lepiej pod tym względem. No, niestety. A mówili, że nad morzem ich nie ma, bo jest słono. Nieprawda. Nad morzem też są. Jaki przystanek, jaki domek na drzewie mnie ominęły. Tutaj wychodzi Michinoku Trail, ale w jakimś dziwnym miejscu, którego się nie spodziewałam. No a wracanie tą drogą, jak widać, nie jest przyjemne. Nie ma. Jest bardzo duży ruch, jest bardzo dużo zakrętów.
z portem, jakieś są sklepiki, takie bardziej turystyczne. I stacja kolejowa z informacją turystyczną, taką bezobsługową. W sumie tu nic nie ma z informacji, ale teraz bardziej poczekalnie jest. Jest gniazdko i obsługa nie wygania, więc posiedzę sobie chwilkę. Nie specjalnie się wyspałam. Spałam na ziemi, a nie było tam podłogi i cały czas się bałam, że coś pełznie, jakieś robaki. Trzeba było zawiesić moskitierę, chociaż moskiera też ma dziury i zawsze mi takie pełzające chrząszcze nocą pełzają do środka. No, także zjem śniadanie. Drugie były w korzystnej cenie banany. To 170 jenów, więc kupiłam. Choć mam pełno jedzenia w plecach, mam teraz wielki, bo wczoraj kupiłam jedzenie na 2 dni, bo tak mi się wydawało, że tu nie będzie żadnego porządnego sklepu. Takiego garmażeryjnego faktycznie nie ma, więc doniosłam sobie tempurę na to drugie śniadanie, czyli smażone placki warzywne. No. I właśnie googluję, gdzieś iść w ogóle, bo tam znowu są te cholerne pijawki na następnej górce, więc nie idę tam, nie ma takiej opcji. Nie, bo będzie padał jeszcze deszcz, za chwilę ma zacząć i padać do 14. Miało być, że cały dzień do 20, ale właśnie się zmieniło. Może ta druga wersja się okaże prawdziwa. Oby. Już zaczęło padać. A tu jest jeszcze gorące źródełko przed samym dworcem. Kapie do niego z rynny. No niestety, ale jest raczej gorące. O tak, o bardzo gorąco. W związku z problemem pijawek skierowałam się na boczną górską drogę, myśląc, że na asfalcie nie ma pijawek, bo tak wszyscy mówią. I proszę, jest pijawa wielka na asfalcie. Czuję moje ciepło i mój oddech. Szaleje, zmierza w moim kierunku. Widzicie, jak sąduje? Chodź tutaj, koleżanko. Pokaż się widzom. Fajny parking. To on mnie przekonuje, że ta droga się będzie w ogóle kontynuowała, a nie będzie tak jak czasami bywało, że się urwała gdzieś w krzakach. Fajnie by się tu biwakowało, pod tą wisienką zwłaszcza, gdyby nie ryzyko, że są tu te pijawki. Właśnie widziałam sarenkę, czmychnęła, no a one są właśnie podstawowym pożywieniem dla pijawek. Znowu siedzę, ale w międzyczasie przeszłam paręnaście kilometrów. Właśnie zjadłam swój drugi lunch. Dobrą drogę wybrałam. Już się któryś raz okazuje, że droga zaznaczona jako główna, zielona w mapach CZ jest pusta zupełnie. A na tych pomarańczowych, mniejszych, lokalnych bywa duży ruch. Na tej, którą szłam wczoraj wieczorem i dziś rano, to było strasznie. Widocznie z Ishinomaki ludzie jeździli do pracy i z powrotem na półwysep. A tutaj wzdłuż wybrzeża od małego portu do małego portu prawie że w ogóle nie ma ruchu, więc super. Jeszcze jest nowa droga i większość ma chodnik, także luksus. Teraz sobie właśnie wybrałam takie miejsce, tu jest wjazd do wioski portowej, żeby usiąść na murku w nadziei, że nie ma tutaj Yamabiru. Chyba nie ma, nie czuję, nie macam cały czas plecy, czy mi coś nie wlazło, ale nie.
bo jest droga, która dzieli wieś od lasu, jeszcze jest duża skarpa, więc żadne sarny ani dziki tu nie chodzą raczej i nie zostawiają tych okropnych pijawych. No mam nadzieję, że mi się uda biwak też bez nich. Będę chyba próbować też na jakiejś przystani. No, jeszcze już całkiem niedługo, za 2,5 godziny, tak myślę. Ładne widoki są na morze, jest dużo takich punktów widokowych, także fajnie. Jak tylko skończyłam lunch, zaczął padać deszcz. Nieprzerwanie pada, jest 7:10 i będę przekraczać taką wielką rzekę w poszukiwaniu biwaku. To jest moja ostatnia szansa, bo już wszystko obadałam i nic się nie nadało. Biwak znaleziony, ale jest to jeden z bardziej ryzykownych kibli, ponieważ jest w takim parku, w którym nie ma drzew i wszystko jest na widoku i te okienka się świecą, także pewnie widać jest 3 km. Nie ma tu zbyt wielu domów, ale czasem jakiś auto przejeżdża, więc cóż. W środku nocy ktoś był w WC, naprawdę jakoś o północy, w męskim i o 4 nad ranem, też nad ranem, rano już też ktoś był, więc się obudziłam, 4:15. No i miałam gniazdo szczypawek w tym WC, takie ładne nowe WC, a już się tam zaległy szczypawki, także coś po mnie łaziło i do skarpetek mi pojeździły. Także ubrałam skarpetki, o kurde, coś mnie łaskocze, nie? No więc wytrząsnęłam pijawki, szczypawki. Nie, pijawek nie było na szczęście. No. Wczoraj właśnie oglądałam najpierw kapliczkę, ale była za mała, a jeszcze wcześniej przystanek autobusowy, ale miał wybite szyby i pełno roślin w środku, nie nadawał się. Potem takie muzeum, ale tam był alarm, no to nie. Więc poszłam przez ten most i doszłam aż tutaj. To była ostatnia deska ratunku. Także w Japonii raczej ludzie nie wstają wcześniej, ale zawsze się znajdzie ktoś, kto wstaje wcześniej i uprawia jakiś sport albo, nie wiem, medytuje z rana w parku. A teraz jeszcze zaległe z wczoraj 2400 km, które wiatr mi rozwiewa. No ale jest. Biwak w parku był na 2407,5, ale wczoraj w deszczu i w pilnej potrzebie poszukiwania noclegu nie było na to czasu. No, 1 lipca dzisiaj. Za 12 dni lecę na Tajwan, a tak myślę, że za 2 miesiące będę już w domu, więc to jest powód też do radości, bo podróże są fajne, ale powroty do domu też są fajne, więc już tak powoli zaczynam myśleć o tym, że już jest grubo za połową. Chyba już wiem, czemu w tej okolicy jest taki ruch. Wszyscy łowią ryby, a przecież ryby łowi się całą dobę i one mają swoje pory odpowiednie. Tam jest ujście rzeki do morza i widzę 5 ludzi stoi i tu jeszcze cały jest brzeg obstawiony. Tu jest też takie ujście kanału, też dobre miejsce. Tutaj jest o wiele bardziej spokojna miejscówka. Można byłoby się tam gdzieś w kąciku rozbić. Jest duży park. No, drzewa małe, ale nie ma domów. Główna droga jest trochę dalej. Za wałem plaża. Myślę, że byłoby bardziej kameralnie. No ale czasu brakło. A tu nawet na obrazku jest kilka namiotów, więc może tu i wolno biwakować, kto wie. Jest tu prysznic przyplażowy, ale sprawdziłam, jest zamknięty. Dobrze, że umyłam włosy w wódce. Ale wiata jest fajna, taka rozległa. Widać tam kałużę na środku, ale gdzieś z tyłu myślę, że byłoby dobrze.
pozdrowienia z minami Sanriku. Hello everyone. Kolega po prostu tutaj siedział, jest tylko jeden stolik, więc się przysiadłam. Jest godzinę, gadamy. Kolega chce być youtuberem. You want to be rich and famous. Yeah, Right. famous person. Subscribe. Subscribe. He doesn't have a channel yet, but subscribe. Please subscribe. Morskie widoki, a potem nagle ten człowiek. Tak, morskie widoki były na głównej drodze, którą szedł szlak dzisiaj, ale to była droga znowu pusta, więc nie było to przykre. Może nawierzchnia asfaltowa tyle dni z rzędu nie jest może przyjemna, ale poza tym okej. No i doszłam do miasteczka Minami Sanriku. Oj, martwy gawron leży na drodze. Szkoda, biedaka. Doszłam do miasteczka Minami Sanriku, poszłam do sklepu i tam właśnie był stolik i dosiadłam się do tego człowieka. Japonki pewnie tak nie robią, nie dosiadają się do ludzi, którzy siedzą przy 50-centymetrowym stoliku, no ale tam był prąd. No i pogadaliśmy i on bardzo chciał być na YouTubie, więc był. Marzy o tym, żeby być sławny i bogaty, ale raczej go to nie uszczęśliwi. Aktualnie zwolnił się z pracy i zajmuje się nic nie robieniem i łowieniem ryb. To myślę, że go bardziej uszczęśliwi, byleby tych ryb nałapał wystarczająco, żeby się najeść. No, niech założy kanał o życiu na prowincji japońskiej, pokaże jak łowi ryby, jak ludzie sadzą ryż i w ogóle jak tu się żyje. A nie takie głupstwa jakieś, jakie on planuje. Podobają mu się takie kanały, które są o niczym, a mają po 1 000 000 subskrybentów. No to tak mi się nie podobają. Ja zawsze followuję kanały, które prawie nie mają subskrybentów. Jakoś tak wychodzi. Jakoś są najciekawsze. No. Szumi strumyk, fajnie słyszeć jakiś naturalny dźwięk. Bo lubię bardzo takie rzeczy. Strumyk, ocean, a nie te przebrzydłe auta, bo tutaj w mieście to nie było fajnie. No i mam jeszcze 5,5 km do jakiegoś punktu widokowego. Szlak tak naprawdę gdzieś jakoś inaczej idzie, ale mam problem z tym, ze zidentyfikowaniem, gdzie on tak naprawdę idzie, więc idę tak na oko, tam gdzie mi się wydaje logiczne i myślę, że tam się będzie dało zabiwakować. To jest ciekawe, na czym w Japonii polega poprawa jakości życia. Na tym, żeby mieć gdzie uciec przed tsunami, przed osuwiskami, przed powodziami z takimi lawinami kamieni, lawiny kamienno-błotne, tak to się chyba tłumaczy. No, mają tu ciężkie życie. Jest pergola, trochę mała, ale są ławeczki i jest ziemia, to znaczy trawa pod nią. Może nawet uda się połączyć ławeczki. Drapałam się na szczyt Mount Tatsugane, nieco ponad 500 metrów nad poziomem morza. Po wspaniałym noclegu pod wiatą było naprawdę spokojnie i super się wyspałam. Niestety widoków nie ma, bo przyszłe chmury z nadmorza są tak gęste i tak nisko sięgają, że nie widać nic. No trudno, takie życie. Chyba jest dalej ścieżka,
Ale Michinoku Trail wcale tędy nie idzie. Poniżej szczytu schodzi na jakąś inną drogę i gdzieś tam w inną stronę prowadzi, ale ja pójdę tędy, pójdę ścieżką i będę się kierować bardziej prosto do Kennesumy, jakoś tak. Być może zanocuję dzisiaj pod dachem, bo miejscowość jest duża i bez perspektyw biwakowych. Nie rozumiem, dlaczego Michinoku Trail tutaj nie prowadzi, ponieważ jest to bardzo ciekawe miejsce i nie chodzi tylko o te ładne kapliczki, które tutaj są, ale też o kurhany ze złotem, które w XVI wieku rządzący tą okolicą klan zakopywał w celach takich magiczno-religijnych, składając ofiarę. Jakieś miedziane chyba pojemniki ze złotem w takich kurhanach i te kurhany przetrwały do dziś i można je oglądać, więc polecam zboczyć i zobaczyć, bo jest to bardzo fajne. Chyba niezbyt popularną trasę wybrałam. Tu są schodki, ale ledwo je widać w tej wysokiej trawie. Jak ktoś się nie boi psów, to jest świetna pamiątka z Japonii. No tylko waży tonę i trzeba byłoby jakimś statkiem to wysłać. Ale naprawdę fajnie są zrobione te pieski. Mają różne kolory. Są zrobione z tego samego kamienia, ale jedno jest wykończenie matowe, a drugie błyszczące i wyglądają, jakby były dwa różne kolory naraz. To w zakładzie kamieniarskim można dostać takie rzeczy jak rzeźbione pieski, ale wszystko robią. Oczywiście nagrobki, ale mnóstwo rzeźb. Budda i bogowie z panteonu buddyjskiego, delfinki, sowy, co chcecie. Bardzo to jest popularne. Wszystko robią z granitu, pewnie z tego samego co w Polsce, czyli sprowadzanego z południowej Afryki. No, idę drogą. Szlak też idzie drogą. Postanowiłam, że zamiast szukać noclegu w mieście, pójdę troszeczkę na skróty i spróbuję znaleźć biwak nad morzem. Szlak poszedł na taki mały cypelek, który kosztowałby mnie 5 km i właśnie tych 5 km potrzebuję. Cypelek cały jest też w asfalcie i tylko chodzi o to, żeby tam na końcu tego cypelka zobaczyć martwą sosnę, która ma być symbolem przetrwania tsunami. No ale skoro jest martwa, to nie przetrwała, to w ogóle nie wiem, o co chodzi. No ale jakoś tam jest wygięta i stoi. I jeszcze jakiś rozbryzg morza w skałach też ma być, ale jest morze spokojne, to raczej nie ma rozbryzgu. No i tak. I teraz szlak biegnie tam drogą bardziej tam, a ja jestem bardziej tu, ale i to asfalt, cały czas asfalt. Także ten szlak raczej polecam na rower, aczkolwiek jutro będę na tym półwyspie, to jest wyspa, na wyspie, która jest po drugiej stronie zatoki. Zatoka jest bardzo głęboko wcięta, więc jeszcze muszę zrobić masę kilometrów w głąb lądu, zanim wyląduję na moście, który widać tam w oddali, za tym takim po lewej stronie dużego pagórka. To właśnie przy tym moście chciałabym dzisiaj gdzieś zabiwaczyć, oby się udało. No, ma troszeczkę tylko padać, jakieś 2 mm. Nie leje, nie ma burzy i nie potrzebuję myć włosów ani się kąpać. Elektronika jest w miarę naładowana, więc w zasadzie nie ma powodu, żeby szukać noclegu w cywilizacji. Oczywiście będę szukać sklepu, bo jutro nie będzie w ogóle sklepu na szlaku. Szlak konsekwentnie sklepy omija. Tak, żeby w kraju, w którym sklep jest na każdym rogu, zrobić tak, żeby wędrowiec musiał nieść żarcie na kilka dni. W tej okolicy zamiast pociągów są autobusy, które jeżdżą po torze kolejowym, który się wydaje być po prostu zalany asfaltem.
Nie wolno tam wchodzić, jeździć rowerami ani niczym i po prostu ten autobus tak sobie jeździ od stacji do stacji. Ma normalne stacje, takie jak kolejowe. Przypuszczam, że była linia kolejowa rozwalona przez tsunami i że po prostu się nie opłacało jej odbudowywać i zrobili linię autobusową, ale no nie wiem tego na pewno. Zrobiło się po 5:00, myślę, że zjem od razu obiad w środku. Sklep zapowiada się całkiem nieźle. Nie będę w środku pewnie filmować, bo się będą ochroniarze wkurzać. Szukajcie, a znajdziecie. Nocleg znaleziony, ale trwało to oczywiście dłużej niż bym chciała. Jest 19:25. Jestem w takim malutkim porcie. To jest ostatni chyba już port na lądzie przed mostem na wyspę. Także tam jest w ogóle wyżej autostrada, potem jest ta główna droga i potem była taka droga właśnie portowa i nią zeszłam. I tutaj jest chyba spokój największy, jaki może być. Jedno auto przejechało, jak tu szłam. No i nie ma żadnych samochodów na parkingu. Tam są te wszystkie urządzenia za wałem. Jest spoko. Nie ma toalety oczywiście ani wody. Znaczy może tam jakaś woda jest, ale musiałabym przechodzić przez wał. Zresztą mam ze sobą wodę, nie ma o czym mówić. Specjalnie wzięłam. I tu jest taki skitrany kącik za parkingiem i potem jest las i no i jest spokój. Także tu się rozbijam. Już wiem, że są komary i jeszcze były 2 dziki, które właśnie tutaj przed chwilą wypłoszyłam, ale nie chrumkały, odeszły spokojnie. Bardziej się obawiam, żeby nie miały przypadkiem pijawek na sobie i nie strząsały ich w tej okolicy. No, miało już tu nie być. No. Mam ze sobą obiad. Nie zdążyłam zjeść w sklepie. Zaczęłam od deseru, zjadłam w sklepie lody, bo by się rozpuściły, a już z doświadczenia wiem, że potem pudełko robi się mokre, bo ja lubię ciepłe lody, ale nie jest to chyba dobry pomysł, więc wzięłam obiad ze sobą. Będzie kotlet schabowy, będą ziemniaczki pieczone i będzie suróweczka, bo dziś jest niedziela i pomyślałam, że skoro jest niedziela, to zjem coś dobrego, bo już jedzenie było przeceniane, już było po 17 i kotlet był 10% przeceniony. Czysty zysk. No, to rozbijam się i dobranoc. Trzeba wam pokazać te schabowe i te ziemniaczki i tę suróweczkę. Pięknie wyglądają, prawda? No. I już poranek na szlaku mija. Przyznam się wam szczerze, że nie poszłam na tą wyspę mostem, bo przyjrzałam się mapie i to na następnym półwyspie jest taki solidniejszy szlak na parę godzin, a na wyspie były tylko 2 km szlaku, potem chyba jeszcze 1. A do tego trzeba było zrobić 15 km asfaltem między domami, więc stwierdziłam, że nie chce mi się tego robić. Wolę półwysep, więc teraz jestem na półwyspie. Ładne takie portowe zatoczki i świątynia. Teraz właśnie odwiedzam świątynię. Ona chyba ma związek z jakąś bitwą i nadmorską i jakiś koń jest to włączone, ale nie ma nic po angielsku, więc nie wiem. Ciekawe jest to, że ona została, jak wszystko, zniszczona w czasie tsunami. Tu jest takie zdjęcie, na którym pokazane jest, jak tu wszystko jest w zatoce rozwalone i jakieś auto leci i dach ze świątyni też jest, gdzieś tam leży. Jedyne co zostało, to ta kamienna torii, ona jest granitowa i nie popękała i jest do dzisiaj. A tak to wszystko tu jest nowe. I niestety, tak jak to współcześnie bywa wszędzie, wszystko co nowe jest brzydkie,
plastikowe, sztuczne i totalne bezguście. Nawet ta studzienka, gdzie dokonuje się oczyszczenia, jest, no sama jest zrobiona z granitu z RPA, nie z lokalnego kamienia. Posiadam miskę z plastikowymi kwiatkami, a woda leje się z plastikowego bambusa. Tak jakby w tym kraju nie było bambusa, ten dostatek. Tu wszędzie są bambusy, ale trzeba co jakiś czas zmieniać, bo gnije. A plastiku nie trzeba zmieniać. Ale to jest straszne. No więc tak, te schody też nie są ładne. I Michinoku Coastal Trail też nie jest za bardzo ładna jak na razie. Motywem powstania jest zachęcenie turystów do odwiedzin regionu Tohoku i powrotu turystów w ten region, ale średnio mają ku temu powody, bo wszędzie są te betonowe opaski przy portach, plaże są brzydkie, jeżeli jakieś są. No, jest na razie bez szału, ale liczę na ten szlak na półwyspie, że będzie fajny, że to będzie coś ciekawego. $2500 km dobiłam do 2500, fajnie. W tle szumią fale. Jest taka mała kamienista plaża, ale nie da się zejść, bo zrobili barierki. Pewnie chodzi o to, że port albo że niebezpiecznie, więc nie będzie triumfalnej kąpieli. Zaraz się okaże, czy szlak, na który szłam przez pół dnia, istnieje. Mam nadzieję, że tak. Mam nim wrócić do punktu wyjścia do nasady półwyspu. No, także na razie 2,5. I jeszcze jedna świątynia. Świątyń nigdy dość. Ta jest oryginalna, wszystko jest stare, nawet ta ładna posadzka na dziedzińcu. No i wszystko w ogóle.
Nocleg wcale nie był aż tak spokojny, jak mogliście to wywnioskować. To znaczy nocą było super, wyspałam się znakomicie. Odpłynęłam gdzieś bardzo daleko mózgiem. Ale rano, jak się pakowałam, już o 5:00 ktoś przyjechał do lasu, zaparkował samochód i zaczął się wspinać na przeciwległe zbocze. I jeszcze potem jakiś motocykl przejechał, więc ja się zaczęłam pakować cichutko w miarę, ale chyba mnie musiał widzieć, bo zaraz odjechał. Albo jak mnie zobaczył, sam robił coś niedozwolonego i uciekł, bo się mnie przestraszył, albo po prostu sobie pojechał i mnie nie widział. Jedno z tych dwóch, jak w prawdziwym kryminale dobrym, nie? Przygoda letnia. No i tak, po prostu. Potem już był spokój. Zawsze to się dzieje bardzo wcześnie. Jak poprzednim razem jakiś gość mi do namiotu zaglądał. To już było dawno, tuż za Nakasendo. To też to było tak wcześnie rano. Zawsze są jacyś ludzie, którzy czegoś szukają w tym lesie bardzo wcześnie rano. No, ale potem już okej. I doszłam do Takata Matsubara. Nic tu nie ma, bo wszystko tsunami zniszczyło. Tam jest centrum wsi, ale też tam widzę niewiele jest. Szlak biegnie wzdłuż niby morza. Tylko nie widać morza. Tu jest taki park pamięci, jest muzeum tsunami i można je zwiedzić, jeżeli się jest tutaj w godzinach otwarcia. Teraz jest zamknięte. Nie wolno nawet wejść do tego parku, bo jest zasznurkowane. 3 ochroniarzy pilnuje, żebym tam nie weszła. I tu jest też Michinoeki, czyli stacja dla podróżnych, ale jestem coraz mniejszą fanką tych miejsc, bo wszystko jest zrobione tak, żeby turysta na pewno z niczego nie korzystał, tylko coś kupił. Koszy na śmieci nie ma przeważnie, gniazdka przeważnie pozaklejane, czasami jest Wi-Fi, zawsze jest toaleta, ale też bez gniazdek. No. I nawet robią takie bez kratek, żeby przypadkiem ściekowych, żeby przypadkiem ktoś się nie umył. Ja bym bardzo chciała. Ale WC też zamknęli, dopiero otworzą, jak otworzą muzeum, więc nic tu po mnie. I tu jest taka słynna sosna, która jest jedyną ocalałą sosną z całego lasu, który tutaj rósł na takich chyba wydmach nad morzem, ale no właśnie nie da się do niej pójść, bo zamknięte, ale fajna, widać z daleka i jest żywa, to najważniejsze, to ja rozumiem taki pomnik, sosna jest żywa. No i jest wał, który oddziela ląd od morza i mnóstwo jakichś prac konstrukcyjnych i sporo jeszcze różnych ruin pod tsunami, także tu leżą różne żelastwa. Myślałam, że wezmę wodę z WC-u, ale skoro jest zamknięte, to idę dalej bez wody. Może będzie coś innego, jakiś park albo kran przydrożny. To jest dawny Michinoeki, który zniszczyło tsunami. Jest tam data. 11 marca 2011 to było. I jest też napisane, że fala miała 14,5 metra. No to taka spora. Większość schronów przeciw tsunami ma niewiele ponad 10. A to był budynek mieszkalny, taki normalny. Widać jeszcze tam w środku jakieś materace, jakieś rozwalone rzeczy się walają. Jest to zostawione właśnie jako taki obiekt muzealny. Ale upiornie to wygląda, naprawdę strasznie.